Ballada G-moll jest pierwszym utworem tego gatunku skomponowanym przez Chopina. W ogóle ballada fortepianowa jest gatunkiem, który Chopin stworzył. W żadnej polskiej kolekcji nie mamy żadnego rękopisu ballady w ogóle. Żadnej z 4 ballad Chopina. No powinniśmy korzystać z każdej okazji, żebyśmy sobie te zbiory nasze troszkę chociaż, prawda, powiększyli. It's been in a private collection overseas, in a different continent, for probably 100 years. And so it's never been seen before. There was no record of it. It wasn't presumed to exist. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, można powiedzieć, że na bieżąco monitoruje rynek antykwaryczny, jeśli chodzi o źródła chopinowskie. I tak to miało miejsce w przypadku ballady G-moll, kiedy bezpośrednio otrzymaliśmy informację z domu aukcyjnego Sotheby's w Londynie, iż taki właśnie rękopis zostanie wystawiony na aukcji. We sell autograph manuscripts by Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, all the main European composers. Chopin is a composer for whom there has always been a great deal of interest. Mamy do czynienia z rękopisem, w którym zostało zapisane 13 początkowych taktów ballady G-moll. Zostały napisane klucze wiolinowe i akolada w 4. systemie, to znaczy, że Chopin zamierzał kontynuować tekst muzyczny, natomiast przerwał pisanie. Nie jest jasne, dlaczego to pisanie przerwał. Szalenie nam na pozyskiwaniu rękopisów na aukcjach, w antykwariatach zależy, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że nie tylko ten rękopis będzie niedostępny dla szerszej publiczności, ale również tego jesteśmy pewni, ponieważ takie przykłady już miały miejsce, że jego ponowne pojawienie się na rynku powoduje znaczny wzrost ceny. Ta licytacja była jedną z tych najbardziej emocjonujących. Bardzo szybko okazało się, że mamy przeciwnika, co prawda telefonicznie łączącego się z domem aukcyjnym, ale był to inwestor z Chin. I próba nerwów doszła już do takiego momentu, iż myśmy zaczynali się zbliżać do granicy, którą ustaliliśmy wcześniej jako zupełnie nieprzekraczalną, jeśli chodzi o wartość tego rękopisu. Ta cena bardzo szybko rosła i na tej, powiedzmy, ostatniej, już tak mówiąc trochę kolokwialnym językiem, ostatniej prostej, był moment, kiedy drżały nam ręce, że jednak się nie uda. Jest to moment największego napięcia, no i już ten moment, kiedy po raz trzeci zostaje wywołana nasza kwota wielkiej satysfakcji. Otrzymaliśmy tym razem oklaski od całej sali, dlatego że była to jedna z 2 tak spektakularnych licytacji tego dnia. Ogromnie się ucieszyłam i trzymałam kciuki przede wszystkim, żeby były środki, żeby można było kupić ten rękopis, no bo wiadomo, że te autografy chopinowskie są piekielnie drogie. Bardzo się cieszę, gdyż w przypadku ballady G-moll udało nam się zakupić rękopis nie tylko dzięki współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również dzięki wsparciu ze strony PKN Orlen, z którym notabene wiąże nas wieloletnia umowa o współpracy, co jest osiągnięciem niezwykle cennym, gdyż zakrojonym na lata do kolejnego konkursu chopinowskiego. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że rękopisy Chopina są wystawione na sprzedaż, nie zastanawialiśmy się w ogóle. Weszliśmy w kontakty z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. W rezultacie ballada G-moll jest w polskich rękach. Cieszymy się, że możemy ją udostępnić polskiemu widzowi, polskiemu melomanowi.
No właśnie tak sobie kiedyś tutaj siadłam i policzyłam, że w gruncie rzeczy to, co my w tej chwili płacimy za jeden autograf, to Chopin nie dostał honorarium za wszystkie swoje utwory przez całe życie takiego. Więc to jest oczywiście jakiś paradoks. Rękopis po nabyciu jest transportowany do Polski, do siedziby muzeum przy ulicy Okulnik 1. Następnie jest wnikliwie oglądany przez konserwatora. Jest on digitalizowany natychmiast, jest on wpisywany do inwentarza, znakowany, to jest niezwykle ważny proces, to znaczy przyłożenie pieczęci własnościowej i napisanie numeru inwentarza, który jest nadawany temu obiektowi w kolekcji. Znajdujemy się w pracowni digitalizacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Muzeum Fryderyka Chopina. Proces digitalizacji polega na przygotowaniach. Te przygotowania często trwają wiele godzin. Wygenerowanie odpowiednich profili kolorystycznych, czy równomierne oświetlenie obiektu, czy chociażby ustawienie ostrości wymaga dużo czasu. Fotografowanie rękopisów Fryderyka Chopina jest wielką przyjemnością i dla mnie zaszczytem. Zawsze w Muzeum Chopina można zobaczyć jeden przynajmniej rękopis muzyczny Fryderyka Chopina w specjalnej gablocie w sali Kompozytor. Zatem zamierzamy go na przynajmniej miesiąc, półtora miesiąca udostępnić publiczności właśnie w sali Kompozytor. Nie, jeszcze go nie widziałam. Znaczy, jak widziałam jego zdjęcie, prawda, ale nie widziałam go, że tak powiem, na żywo, tego egzemplarza nie widziałam jeszcze i z wielką przyjemnością go obejrzę. A przez kolejne lata, czy wręcz przez kolejne pokolenia, nie tylko gromadzimy, ale udostępniamy, dzielimy się tymi zbiorami z publicznością, ale też i z naukowcami z całego świata. I to dzięki temu właśnie tu w Warszawie mamy Centrum Chopinowskie, nie tylko w sensie budynku, w którym jesteśmy, ale przede wszystkim w sensie tego zasobu kulturowego, który pozwala nam z jednej strony być dumni z tego, co w naszej kulturze najważniejsze, a z drugiej strony, które pozwala promieniować na cały świat.